No i kolekcji ciąg dalszy. Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się kontynuowaniem zbieractwa, a mianowicie zakupiłem sobie kolejną część brakującej kolekcji z serii CD Action. Tym razem jest to mniej płyt, ale tym razem są to numery z okresu 96-2001. Czy przyszło to, co miało przyjść i czy faktycznie stan faktyczny zgadza się ze stanem, który miałem w ogłoszeniu? Sprawdźmy. Cała paczka, wydawać się by mogło, jest dość lekka, natomiast sprawdźmy w środku. Być może moje pierwsze wrażenia są złudne i w środku będzie dokładnie to, co było opisywane, więc nie przedłużając, lecimy z tematem. No powiem Wam, że zabezpieczone dość zacnie, chociaż ja osobiście nie bardzo lubię te zabezpieczenia styropianowe, ze względu na to, że dużo tego styropianu później się jednak dookoła wala. No ale czego to się nie robi, ja sobie mogę poodkurzać, zwłaszcza, że mam tyle sprzętów odkurzających, że nie powinienem narzekać. A tymczasem spójrzmy, co mamy tutaj w tym oto pudełku. Z tego co widzę, chyba wszystko będzie jak najbardziej ok. Natomiast przyglądnijmy się poszczególnym tytułom. Na pierwszy strzał mamy Alone in the Dark 3. Stan do odświeżenia bym powiedział, natomiast nie jest źle. Następnie mamy Flying Corps Empire Interactive, też z serii CD Action, płyta w lepszym stanie jak Alone in the Dark. Mamy następnie Wacki, też dość fajna gra, płyta również do ogarnięcia. FX Fighter Turbo, też w miarę stan taki do spolerowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Mamy GT Racing 97, też w miarę ok. Generalnie płytka do ogrania na starszych lapkach, która powinna bez problemu chodzić na sprzętach bez akceleracji. Wystarczy dobry procesor Pentium. Mamy Space Ops. Generalnie w tą grę osobiście nie pamiętam, czy grałem, ale również warta sprawdzenia. Mamy świetną strategię Dark Colony, bardzo niedocenioną swego czasu. Ja uważam, że Dark Colony to jest bardzo fajna gra strategiczna, z jajem taka, typowo z humorem. Jeżeli nikt nigdy nie grał, polecam Dark Colony sprawdzić, warto. Następny jest Stone Keep, który jest swego rodzaju, z tego co pamiętam, jakimś RPG-iem. Miałem również kiedyś w swojej kolekcji, niestety przepadła, na szczęście udało mi się z powrotem odkupić. Mamy tutaj Formułę 1 jakąś również do ogrania. Mamy Motor Mash, też ciekawa gra z jajem. Mamy Eastern Front. Chyba jakaś strategia, osobiście nie grałem. F-18 Hornet 3.0 będzie pewnie symulatorem lotu. Nie moje klimaty, ale dlaczego nie? Mamy kolejną bardzo fajną grę strategiczną, a mianowicie Edge 2140. Również bardzo fajna i również do ogrania. Jeżeli nikt nie grał, polecam. Starter CD, programy graficzne, narzędziowe, muzyczne, sieciowe, tekstujące, procesory tekstu, 4 lata CD Action. No, do obczajenia, coś tutaj może ciekawego będzie. Actua Soccer 3, również absolutnie nie moje klimaty, natomiast dlaczego nie? Fajnie jest mieć coś, nawet nie w swoich klimatach w kolekcji. Incoming, dość fajna strzelanka, również fajnie, że się udało dostać. G-Police Psygnosisa. Dużo słyszałem o tej grze, ale nie bardzo ją kojarzę. Nigdy w nią też nie grałem, więc również sobie obczaję. Max 2.
poprawcie mnie jeśli się mylę, ale chyba gra strategiczna firmy Bundle Software, Interplay, również do sprawdzenia. Mick Alley, nic mi to nie mówi, natomiast tak jak i poprzedniczkę, warto będzie sprawdzić. International Rally Championship, również jedna z tych gier, którą będzie sobie można bez przeszkód ograć na jakimś sprzęcie bez akceleracji. Myślę, że tutaj MMX w zupełności będzie wystarczający. To samo się tyczy gry Big Race USA. Powinno być jak najbardziej spoko. Dalej w kolejności mamy Armymana. To jest, z tego co pamiętam, taka gra strategiczna z ludzikami z plastiku. Wirtualne puzzle Boomerang Breaker. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co to jest. Pewnie, jak sama nazwa wskazuje, wirtualne puzzle. Natomiast nie miałem, nie grałem. Fajnie, że teraz mam. Dark Vengeance. Nie wiem, czy to nie jest już w tym momencie dubel. Nie wiem, czy już czasem Dark Vengeance'a nie mam. Jeżeli by się okazało, że któreś z tych gier, które tutaj w tej chwili przedstawiam na unboxingu, to jest dubel, to będą na pewno do rozdania w jakimś przyszłościowym konkursie. Eksterminacja, również bardzo fajna, polska z tego co kojarzę, z Techlandu oczywiście, że polska, strategia, również warto sobie zagrać, jeżeli nikt nigdy tego nie robił. Total Air War, prawdopodobnie jakieś symulatory lotu, sprawdzimy kiedyś na jakimś odcinku. W ogóle te gry, których nigdy nie sprawdzałem, myślę, że na jakichś odcinkach sobie też solo będziemy sprawdzać, a dlaczego nie? 101 Airborne in Normandy. To będzie prawdopodobnie jakaś strategia, natomiast już widzę coś, co cieszy moje oko, a mianowicie Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, pierwsze Grand Theft Auto, jakie w ogóle wyszło. GTA na fizycznym dysku pierwszego na ten moment nie miałem, teraz już mam. Jestem bardzo szczęśliwy z tego tytułu, że udało się to upolować i fajnie, że od dziś zagościło w mojej kolekcji. To samo się tyczy kolejnej płyty, którą jest Chasm the Rift. Chasm the Rift jest to gra ukraińskiego studia, która w zasadzie bardzo przypomina Quake'a 1, z tą różnicą, że ma troszkę bardziej zaawansowaną fizykę i generalnie fajnie, że jest, bo na płycie również jej nie posiadałem w swojej kolekcji, a teraz już posiadam, będę sobie mógł porównać, czy jest jakaś różnica między wersją fizyczną, a wersją na przykład z takiej platformy jak GOG. Crime Cities 1 i 2 to jest chyba coś a la strategia, coś a la Commandosi, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to jest też, widzę, polskie, Techlandu. Coś kiedyś słyszałem, coś się obiło, ale sprawdzimy sobie. Gangsters, no to wiadomo, Eidos a la Commandosi w klimatach lat 20. Ameryki Północnej, gangsterskie porachunki. Worms 1, kolejna rzecz, którą bardzo fajnie jest mieć w swojej kolekcji na fizycznej płycie, bo tak naprawdę Worms 1 pójdzie sobie nawet na ziemniaku. A co by było zabawne, spójrzcie, tutaj jest drobnym druczkiem napisane: uwaga, gra DOSowa, brak dźwięku w grze nie jest podstawą do reklamacji. Ci rośli wiekiem oglądacze, subskrybenci mojego kanału będą wiedzieli, dlaczego jest taki komunikat, a dla wszystkich młodszych, którzy również ten kanał oglądają, powiem tylko, że nie wszystkie współczesne karty dźwiękowe są kompatybilne z Sound Blasterem bądź jakimś innym adlibem. Co za tym idzie, no nie będzie się dało ustawić tego dźwięku w DOS. Tutaj jakby możliwość kompatybilności driverów z DOSem robi robotę. I jeżeli Twoja dźwiękówka tego nie obsługuje, a w 100% nowych komputerów tego obsługiwać nie będzie, dźwięku w tej grze również nie będzie. Następnie mamy Kingpin, Life of Crime, też bardzo klimatyczna, kultowa gra FPS. Kolejną jest Eraser. Też fajne wyścigi, gdzie tutaj już pasowałoby mieć jakiś akcelerator, ale takich sprzętów u mnie również nie brakuje. Następnie mamy Ship. Co mi to mówi? Absolutnie i zupełnie nic. Natomiast to też będzie kolejna rzecz, którą sobie sprawdzimy.
Kolejnym tytułem jest Gunlock. Szczerze powiedziawszy, coś mi to mówi, natomiast w Gunlocka też raczej z tego co kojarzę nigdy nie miałem przyjemności zagrać, więc kolejna rzecz, którą warto będzie przetestować. Fighting Force, no to mamy tutaj bijatyki, coś na wzór chyba Tekkena z tego co kojarzę i fajnie, że jest, chociaż nie wiem czy to już nie jest dubel, więc to będzie kolejna rzecz, która ewentualnie pójdzie kiedyś na jakiś malutki konkurs. Kolejna płyta to pełna wersja gry Duke Nukem 1 i 2, trailer, paczek, GL Duke, mapy do Duke'a, Ghost Recon, dodatki, dema, Self Combat i Superpower. Szczerze powiedziawszy, pełna wersja Duke Nukem 3D. Mówię, wow, świetnie, super. Mam fizyczną wersję na płycie Dukema. To jest też bardzo, bardzo fajna sprawa. Zaraz sobie też tą płytkę za odcinkiem już sprawdzę. Następnie mamy tutaj Evolve'a. Coś mi to mówi. Virgin Interactive. No, szczerze powiedziawszy, nigdy nie grałem, więc do sprawdzenia. Tutaj jest jakaś Viva z narysowaną piłką, czyli zakładam, że jakieś gry piłkarskie, to tak absolutnie nie jest mój klimat, więc sobie przeleży, a być może kiedyś też zdecyduje się komuś to przekazać. Mamy też Free Space 2 Colossus, z tego co pamiętam to jest jakiś kosmiczny symulator. Mamy Ignition, bardzo fajne wyścigi samochodówki. Generalnie klimatem troszkę przypominają młodszego brata, czyli Dead Rally. Natomiast jeżeli by mnie spytać, to uważam, że Dead Rally jest dużo fajniejsze niż Ignition, choć Ignition wcale złe nie jest. Następnie mamy F-16 Aggressor, czyli kolejny symulator myśliwców. Następnie Screamer 4x4. Tutaj mamy wyścigi monster trucków. Z tego co pamiętam, grałem w młodości i też całkiem fajnie mi się w tą grę pomykało, więc fajnie, że do tej kolekcji dopadła. Mamy Daikitany. Daikitana to chyba też był jakaś bijatyka, natomiast nie dam sobie za to ręki uciąć i jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Kolejną pełną wersją gry jest Revenant. Revenant jest to taki RPG. Czy jakiś wybitny? No nie. Aczkolwiek przyjemnie się w niego mi grało. Być może jeszcze kiedyś do niego wrócę. Kolejny jest horror Blair Witch, część pierwsza, Racine Park. Jest to dość klimatyczny horror typu point and click i generalnie grałem kiedyś i fajnie mi klimacik trzymał. Nie jest to ten klimat co w Rezydentach, natomiast też nie można mu umniejszać. Mamy Battle Isle, The Andoria's War. Zapewne jakaś strategia, szczerze powiedziawszy nie wiem. O, i mamy dość fajną grę kolejną, Mortal Kombat 4. Kto nie zna, ten niech się wstydzi. Mortale ogólnie są spoko, ogrywałem je już na epoce Amigi, natomiast czwórka, no są fani i są antyfani. Generalnie czwórka również mi się podobała, natomiast spotkałem się z wieloma opiniami, które twierdziły, że czwórka to profanacja całej serii, więc nie będziemy się tutaj jakby wkłócać, kto ma rację. Kocham Battles of Ahriman. Szczerze powiedziawszy, to chyba też jest jakiś RPG. Nie grałem, więc mam okazję, dlatego że RPG to jest my kind of thing. Ja bardzo lubię w RPG sobie grać. Civilization Call to Power. No, cywilizacji przedstawiać nikomu nie trzeba. Mamy tutaj również Heretika 2. Heretic 2, z tego co kojarzę, to jest również dubel w mojej kolekcji. Co za tym idzie, jak wyżej, prędzej czy później będzie jakiś konkurs, na którym ktoś takiego heretyka będzie sobie mógł wygrać. Bardzo klimatyczna i niedoceniona przez lata strzelanka Sin. Jeżeli nikt nigdy w Sina nie grał, polecam. Jest to bardzo fajna, klimatyczna strzelanka. Ma już swoje lata, natomiast ciągle jest grywalna i ciągle fajnie się w to pyka. Więc Sina jak najbardziej ze swojej strony polecam. Kolejna płyta to wydanie numer 84 CD Action z pełną wersją gry Działkowicz. Do tego mamy Dema, Actual Coach, Airstrike, Black Mirror, Blood Rain, Theme, Speedway Grand Prix, GI Combat, Praetorians, World Empire,
Direct 9, Windows Media Player 7 i jakieś patche do gier. Generalnie fajnie, ze względu na to, że mamy tutaj na przykład demo Blood Raina. I kolejna gra, to już chyba ostatnia, a nawet nie, przedostatnia, to Dark Regime 2. Dark Regime 2, szczerze powiedziawszy, też nie grałem, więc będzie okazja, fajnie. I kolejna gra to Legacy of Kain Soul Rather. Świetnie, dlatego że mam 2, mam teraz i 1, więc fajnie, bo mam już w tej chwili ładny komplecik mi się robi. Więc tyle gier na szpuli z magazynu CD Action. 99,9% to pełne wersje, a za całość zapłaciłem tym razem 150 zł. Ktoś by powiedział, że dużo, ale jeżeli ktoś się faktycznie orientuje, ile kosztują klasyki z tamtych lat, z tych wydań, to będzie wiedział, że zapłaciłem naprawdę małe grosze w porównaniu z tym, ile normalnie dziś na rynku trzeba by za te gry zapłacić. Cóż, na ten moment to by było tyle. Szybki, krótki unboxing, znaczy szybki i krótki. No szybki i krótki w porównaniu do poprzedniego, gdzie tych płyt mieliśmy naprawdę bardzo dużo, bo w okolicy 160. Ale mimo wszystko ja się cieszę. Bardzo jestem szczęśliwy, że udało mi się kolejną część kolekcji odzyskać. Bardzo niewiele tytułów do odzyskania mi już zostało. Teraz raczej już nie będę skupiał się na paczkach, tylko na pojedynczych sztukach. Niemniej, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i chcecie więcej tego typu retro treści, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję, bo kanał ciągle się rozwija i coraz więcej rzeczy będzie się na tym kanale pojawiać. Z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.